Witajcie po raz kolejny w Domu Motorów. Ja jestem Michał, a wy oglądacie Alien Advlog. Dzisiaj porozmawiamy wreszcie o moim motocyklu, jakim jest Suzuki DR 750 Big. Zapraszam. O tym motocyklu mógłbym mówić znacznie więcej niż powinno się tu znaleźć, ale będę się trochę powstrzymywał i obiecuję, że postaram się nie przeciągnąć i nie przynudzić. Zacznijmy od wyglądu tego motocykla. Dr. Big na tle swoich rówieśników wygląda bardzo niestandardowo i ma odważny design, a mi się to bardzo podoba. Z przodu w oczy rzuca się dziób, dziś spopularyzowany dzięki BMW, także Suzuki do tego wróciło ze swoimi Wistromami, ale wtedy, w momencie kiedy ten motocykl wychodził, była to niesamowita ekstrawagancja, żeby zaprojektować tak wyglądający motocykl. Reszta linii jest bardzo smukła i do dziś potrafi cieszyć oko. Idąc dalej, mamy tutaj dwa baki paliwa, tak dokładnie, to są dwa oddzielne baki połączone jarzmem o łącznej pojemności aż 29 litrów. Dalej mamy smukłe boczki, piękny zadupek i ten paskudny bagażnik, który mnie przyprawia niemalże o wymioty, ale mam nadzieję, że niedługo się to zmieni. W sensie bagażnik się zmieni. Motocykl ma też fabrycznie polakierowany w kolorze nadwozia silnik. W porównaniu do swoich konkurentów, tych bardziej bezpośrednich jak Yamaha Super Tenere czy Africa Twin, ale też tych dalszych jak choćby Transalp, KLR i inne, Dr. Big ma moim zdaniem bardzo odważną i smukłą sylwetkę, która zdradza jego rajdowy rodowód. Zaraz przejdziemy do historii, ale zanim o tym, chciałem wam jeszcze powiedzieć o tym, co zmieniłem w tym motocyklu. Dostał wysoką szybę przednią. Oryginał jest bardzo mały i niski, o taki, tu widzicie. Także nie chroni w zasadzie od wiatru niczego więcej poza zegarami. Oprócz szyby mój DR dostał nową kierownicę, handbary, które już się przydały nieraz. Zmienione kierunkowskazy na LEDy. Mam nowe lusterka, dlatego że lusterka to jest moja pięta achillesowa w zasadzie we wszystkich motocyklach, jakie kiedykolwiek miałem. Wiecznie mi się odkręcają albo łamią. Non-stop problem. Mój doktor ma też wymieniony tłumik, ale to już nie moja robota, tylko poprzedniego właściciela. Historia. Dr. Big jest bezpośrednim cywilnym spadkobiercą modelu, jaki Suzuki w 1988 roku zaprezentowało w rajdzie Paryż-Dakar, a mianowicie modelu DRZ. Motocykl w rajdzie nigdy nie wygrał, ale i tak stał się jedną z ikon tego rajdu. Mój doktorek wyjechał z fabryki dokładnie w tym samym roku, co debiut Suzuki DRZ w rajdzie Paryż-Dakar, czyli w roku 1988. I do tej pory naprawdę zasuwa. Rok po swoim debiucie Dr. Big dostał mały lift i zmieniono malowanie, a także kilka pomniejszych kwestii, by w roku 1990 zostać zastąpionym nowym modelem, czyli Suzuki DR800. Dobra, wystarczy historii, przejdźmy do techniki. Motocykl napędzany jest największym seryjnie produkowanym singlem o pojemności 750 cm. I ktoś powie, że potem wyszło DR800, ale tam większa pojemność została uzyskana tylko za pomocą zwiększenia skoku tłoka. Silnik chłodzony jest powietrzem i olejem, generuje około 50 koni i 55 Nm momentu obrotowego i na dzisiejsze standardy nie jest to spektakularny wynik, ale w tamtych czasach było to zupełnie ok, a do dziś ten motocykl naprawdę daje sobie radę. To były w ogóle piękne czasy, kiedy motocykle konstruowali inżynierowie z pasją zamiast księgowych, dla których najważniejsze są zyski, oszczędności i to, żeby mieścić się w jakichkolwiek tabelkach i normach. Wtedy zbudowanie takiego silnika było kwestią prestiżu, pokazania tego, że się da i wygrania pewnego wyścigu zbrojeń. Ten jeden cylinder chłodzony powietrzem i olejem nie przegrzewa się nawet przy ciężkim upalaniu w terenie, a technologia olejaków zyskała wielu fanów wśród późniejszych użytkowników wielu przeróżnych modeli Suzuki. Przy okazji warto wspomnieć o tym, co jest nie do końca super w tym silniku i chciałbym powiedzieć tu o dwóch rzeczach, mianowicie o wąskim zakresie użytecznym obrotów, gdzie tak naprawdę wszystko mamy w zakresie około 2000 obrotów, co oferuje nam silnik i to powoduje, że musimy często powaplować biegami, a także o tym, że manetka zdaje się mieć tylko dwie pozycje, czyli 0 i wszystko. Dla wielu to może być problem, ale ja to lubię. Pierwsza generacja jest dzisiaj nieco archaiczna od strony rozwiązań technologicznych. Kierunkowskazy nie mają mechanizmu kasowania. Żeby uruchomić motocykl, musimy ręcznie uchylić dekompresor. Ssanie znajduje się przy gaźnikach, a tylne koło obsługuje hamulec bębnowy. W ogóle ciężko w tym motocyklu mówić o hamulcach, a raczej o spowalniaczach. Oprócz tego motocyklowi temu należy wytknąć bardzo miękkie zawieszenie,
które o ile oferuje mnóstwo komfortu w naszych polskich dziurawych drogach, o tyle odcina nas od czucia podłoża przy ostrzejszym upaleniu w terenie. Motocykl waży 213 kg gotowy do jazdy, ale mimo to prowadzi się znacznie łatwiej i przyjemniej od wielu swoich konkurentów, kiedy jedziemy nim w terenie. Dobra, resztę technicznych rzeczy chętni sobie doczytają. Ważne, że motocykl pali, jeździ po tych 30 latach całkiem nieźle i jeszcze niejednemu dużo młodszemu adventure bike'owi potrafi surowo skopać tyłek. Może wspomnę tylko o tej małej dźwigni dekompresora, bo zdaje się, że jest sporo takiej, może nie gównoburzy, ale mnóstwo jest opinii w internecie na temat tego, że aby uruchomić DR750 trzeba mieć przynajmniej z 10 rąk, bo sprzęgło, starter, dekompresor, ssanie jest pod bakiem, dekompresor tutaj, nie da się ogarnąć. Nieprawda. Słuchajcie, jeżdżę tym motocyklem już dłuższy czas i nawet nie wymaga takiego specjalnego, wielkiego przyzwyczajania się i da się to zwyczajnie robić. Natomiast opinie w internecie są moim zdaniem wyssane z palca i pisane przez ludzi, którzy całe życie jeździli motocyklami typu plug and play. Zalety. Silnik jest nie do zajeżdżenia, jeśli tylko trochę o niego dbasz i pilnujesz stanu oleju. Jest to też jeden z nielicznych dużych enduro, który naprawdę daje sobie radę w terenie, a nie tylko udaje i wygląda. Motocykl prowadzi się bardzo przyjemnie i ma bardzo niewielkie spalanie, oscylujące w okolicach 4,5 do 6,5 litra w zależności od tego, jak jeździsz. Ma dzięki temu przy ogromnej pojemności zbiorników naprawdę niebotyczny zasięg i robienie przebiegów rzędu 500 km na jednym tankowaniu jest jak najbardziej wykonalne. To być może nie przyda się przy naszych polskich jazdach w koło komina, ale wiele osób mówi o tym, że jeśli wyjedziesz gdzieś na rosyjskie stepy za Uralem, Mongolię czy inne tego typu rzeczy, no wiem, no niewiele osób zabiera te motocykle już na takie wyprawy, ale mimo wszystko, jeśli czasami brakuje Ci do stacji benzynowej tych kilku kilometrów, bo Twój motocykl ma 13-litrowy bak, no to tu nie ma tego problemu. Motocykl oferuje też bardzo wygodną pozycję jazdy i mega duży prześwit, który pomaga jeździć w terenie. Pamiętacie w poprzednim filmie o BMW? Mówiłem o tym, że BMK miała mikroskopijny prześwit, wisiała gdzieś tutaj. Tutaj ten prześwit jest ponad dwukrotnie wyższy. Minusy. Brak elastyczności silnika, mówiłem o tym już wcześniej. Gumiane hamulce i takie samo zawieszenie. Bardzo wysoka kanapa może być minusem dla osób niskich, takich jak ja. Ja mam 1,70 m wzrostu i umówmy się, no nie sięgam z niego do ziemi po prostu. Ale wiedziałem, na co się pisze, także jeśli to jest dla Was istotny czynnik, to weźcie to pod uwagę. Dr. Big nada się do wszystkiego, absolutnie, jeśli zaakceptujecie jego wady. To taki cholernie charakterny typ, kompletnie inny od wielu bezpłciowych motongów, jakich jest mnóstwo na rynku. I musisz go kochać, żeby wybaczyć mu jego wady, a wtedy on odwdzięczy Ci się wszystkim, co ma najlepsze. Taki, wiecie, jak nie akceptujesz mnie, jak jestem najgorszy, to nie zasługujesz na mnie, jak jestem najlepszy, nie? Ale on trochę taki jest, serio, trochę taki jest. Nada się idealnie do upalania w terenie i to tym cięższym, o ile zaakceptujecie jego wagę i nauczycie się tego klocka używać. Motocykl nada się także do podróży i do tych dalszych, o ile z kolei zaakceptujecie fakt, że po przejechaniu około 200 km i jak z niego zsiądziecie, ze względu na wibracje możecie nie mieć dobrego czucia w rękach i nie wiecie, czy już wystarczająco mocno ściskacie kubek z kawą. Tak naprawdę zupełnie dobrze dojeżdża się nim do pracy, jeździ po mieście. Tutaj bardzo dużo zależy od tego, jakie założycie do niego opony. Prezentowany dzisiaj przeze mnie Suzuki DR750 to jeden z kultowych motocykli o rodowodzie w najtrudniejszym rajdzie świata. Jeśli zaakceptujecie fakt, że jest to technologia sprzed 3 dekad, ogromny wibrator i świadomie wiecie, na co się piszecie, ten motocykl na pewno da Wam bardzo wiele radości i przyjemnych chwil. Jeśli natomiast szukacie motocykla jakiegoś tam do czegoś, żeby gdzieś podjechać albo coś, no to kompletnie nie tędy droga. Ten motocykl ma jaja i nie waha się ich używać.
Mam dla Was jeszcze rozwiązanie konkursu, który ogłosiłem jakiś czas temu na Facebooku. Do zgarnięcia był komplet naklejek, a jedna osoba zgarnie też plakat z autografem Kuby Piątka na prześlicznym dakarowym motocyklu. Ten też jest dakarowy, że wiecie, bardzo fajnie to wygląda. Mam tutaj kask i karteczki z nazwiskami osób, które wzięły udział w konkursie i wypełniły wszystkie założone przeze mnie warunki. Mamy zwycięzcę. Gratuluję, wygrywa Marcin Chechłowski. Pozostałe 3 osoby dostaną komplet naklejek, ponieważ niestety nie mam 4 plakatów. Wybaczcie. To już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jeśli tak, i rozważcie subskrybowanie tego kanału, gdzie znajdziecie jeszcze więcej materiałów na temat motocykli adventure i wypraw motocyklowych. Do zobaczenia.